Cześć, elo, hejeczka, tu Michał z zespołu Cinnamon. Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku mojego show. Zapowiadałem, że będą to odcinki trochę filozoficzne, że będą wnosić coś w Wasze życie, że będą niosły za sobą jakąś fantastyczną treść. Nic bardziej mylnego. Jestem tutaj po to, by reklamować nowe produkty w składzie muzycznym, po to, byście Wy je mogli kupić. Dlatego właśnie siedzę koło nowego Fendera Mustang GT40. Nie jest on może już taki zupełnie nowy, bo przyszedł do nas jakieś 1,5 miesiąca temu i właściwie już wszystkie szanujące się pisma o tematyce gitarowej, czy blogi, youtuberzy wypowiedzieli się na jego temat. No ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie dorzucił swoich 3 groszy, więc oto siedzę i dorzucam. Kondas nagrał wspaniałe demo, pozdro Kondas, natomiast gitarzyści dzielą się na takich, którzy umieją grać i którzy umieją mówić. Muszę wam w tajemnicy wyznać, że nie jestem jakimś szczególnym fanem wzmacniaczy cyfrowych. Wolę jak włączam kabel, włączam przycisk i to samo z siebie działa. Nie trzeba wdawać się w jakieś szczególne kręcenie w menu, ustawianie brzmień i tak dalej. Jestem z gatunku tych, no wiecie, dozbieraj i kup lampę. Natomiast z tym czymś troszeczkę się zaprzyjaźniłem. Miałem ten wzmacniacz przez tydzień w domu i kurde, porozmawiajmy chwilę. Fender Mustang GT40. Oczywiście, jak można się domyślić, jest Mustang kontynuatorem serii Mustang, którą Fender wydał parę lat temu. Ta najmniejsza wersja Mustanga była zdecydowanym bestsellerem u nas w sklepie. Nawet zdarzali się właściwie tacy no, półprofesjonalni, czy nawet profesjonalni muzycy, którzy kupowali Mustanga do domu. Nie mieściły im się ich full stacki i chcieli po prostu coś, na czym da się przyzwoicie, z przyzwoitym brzmieniem pograć. Mam wrażenie, że Fender ze swoim nowym wzmacniaczem wyszedł trochę w tym kierunku. Zrobił jakby taki krok naprzód i krok trochę w bok, ponieważ nie jest GT40 takim bezpośrednim kontynuatorem myśli, która kryła się za Mustangiem 2. Nie jest to wzmacniacz zabawka. Powoli staje się to konkretnym narzędziem dla konkretnych gitarzystów. Świadczy o tym kilka rzeczy. Przede wszystkim popatrzcie, jak on wygląda. Jest on czarny. Powiedziałbym nawet, że trochę ascetyczny, jeśli nie toporny. Mustang 2 wyglądał trochę jak zabawka. Tutaj mamy piękny, profesjonalny wzmacniacz bez zbędnych ozdobników. Kwadratowa czcionka, bardzo estetycznie, bardzo jakby stonowany ma ten design Mustang GT40 i przewija się to nie tylko w tym, jak on wygląda z zewnątrz, ale właściwie we wszystkim, co możemy się tu wklikać, w całym menu, które jest bardzo jakby łopatologiczne, proste i tekstowe wręcz. Przypomina, powiedziałbym, bardziej stare Nokie niż nowoczesne smartfony, które są gdzieś tam, po prostu mają cały przepych ikonek, widgetów i Bóg wie czego jeszcze. Tutaj takich rzeczy nie ma. Mamy po prostu tekst i to co więcej logicznie ułożone taki, po którym się nawiguje całkiem łatwo i całkiem przyjemnie. Nawet w aplikacji, którą można pobrać na telefon, nie uświadczymy obrazków znanych z Fuse, czyli tego sterownika komputerowego starego Mustanga. Jest tam bardzo estetycznie, jest tam, tak jak mówię, wręcz tekstowo, totalnie Nokia. I dla mnie super. Taką najważniejszą różnicą w interfejsie pomiędzy GT40 a Mustangiem 2 jest właśnie ten wyświetlacz. Małe Mustangi wcześniejsze nie miały wyświetlacza, co oznaczało, że żeby edytować jakieś parametry efektów inne niż te dostępne z 3 potencjometrów na wzmacniaczu, trzeba było podłączyć wzmacniacz do komputera i uruchomić Fender Fuse. Teraz wszystko to, całą edycję wszystkich parametrów, całego łańcucha efektów i tak dalej możemy wykonać z poziomu tego menu tutaj i mamy Full Color LCD Display. Taki jest on full color, że wyświetla bodajże 3 kolory, czerwony, niebieski i biały. Przepraszam, jest chyba też zielony. Jest zielony.
I bardzo fajnie, że nie poszli w jakieś wodotryski, da się w bardzo prosty sposób po tym nawigować i ma to sens. Jeśli chodzi o tę profesjonalizację, świadczy o niej również taki istotny czynnik jak cena. Jest GT40 prawie dwukrotnie droższy od Mustanga 2 w tej najmniejszej wersji. Kasujemy sobie tą grupę odbiorców początkujących gitarzystów, którzy chcą kupić pierwszy wzmacniacz za paręset złotych, gitarę za drugie paręset złotych, mieć komplet tam, nie wiem, za 800 czy 1000 złotych. Tutaj już się nie zmieścimy w budżecie. Byłbym skory nazwać to strzałem w kolano tydzień temu, zanim nie miałem go przez tydzień w domu. Po tygodniowym zapoznaniu się z tym wzmacniaczem nic dziwnego, że cena jest wyższa i nic dziwnego, że celuje w trochę wyższy segment gitarzystów, czy tych, którzy gdzieś tam ćwiczą i grają w domu i którym zależy na naprawdę dobrym brzmieniu. Takim pytajnikiem na tej drodze, którą obrał nowy Mustang, jest właściwie ta aplikacja, za pomocą której można edytować parametry wzmacniacza, bo zrobiono taki nie do końca dla mnie jasny ruch, czyli pozbyto się aplikacji z komputera, przerzucono ją na telefon komórkowy. Spoko, fajnie, młodzieżowo, no natomiast jeśli się już profesjonalizujemy i dajemy takie urządzenie, które jest właściwie 2 razy droższe od tego poprzedniego Mustanga, już mówimy, jesteśmy poważni, jesteśmy ubrani na czarno, ja też dzisiaj. Mamy toporne menu a la Nokia, jesteśmy dla dorosłego użytkownika, to czemu do cholery aplikacja jest tylko na telefon? Dorosły użytkownik nie umie obsługiwać telefonu, umie w DOSie, umie w Norton Commanderze. Jeśli korzystam z tego urządzenia w pracy, czyli do nagrywania, czyli gdzieś tam, no generalnie w koniunkcji z komputerem, to nie chcę jeszcze mieć przed sobą telefonu i być może Fender powróci jeszcze do aplikacji na duże komputery, natomiast póki co jest to totalnie niezrozumiały dla mnie ruch, zwłaszcza, że aplikacja na Androida, bo przynajmniej taką testowałem, nie działała w pełni. Nie były dostępne stompboxy konkretnie, więc to był jakiś fuck up z ich strony, nie działało. Być może wynikało to z tego, że nie zaktualizowałem softów we wzmacniaczu. Tak, XXI wiek, nie zaktualizowałem softu we wzmacniaczu. Nawiasem mówiąc, aktualizację wzmacniacza robi się bardzo prosto po tym, jak już dodamy go do lokalnej sieci Wi-Fi, co nie jest takie proste, trzeba hasło wpisywać za pomocą pokrętła, ale sama aktualizacja robi się za pomocą naciśnięcia, uwaga, jednego przycisku. Czat. Ale i tak aplikację musiałem zainstalować na telefonie Tomka, bo na swoim mi się to nie udało. Mam Androida w wersji 5.0, a wymagany jest Android 6.0. No i nie posteruję sobie wzmacniaczem. Co prawda mam USB i mam komputer 30 cm obok wzmacniacza, ale nie posteruję sobie, bo nie ma na niego aplikacji. No ale... Dobra, jakoś może przeżyjemy ten temat, ponieważ mamy nasze fantastyczne menu i możemy przeklikać się przez wszystkie parametry z jego poziomu. Dobra, mamy tu menu, mamy jakby sekcję presetu, w którym możemy zmieniać za pomocą tej pięknej gałeczki presety. Jest ich fabrycznie 107. Nie jestem pewien, czy może być ich więcej, ale chyba tak. Mamy menu, jakby sekcję wzmacniacza i efektów. Domyślnie przełączamy się po przejściu do tego menu na wzmacniacz. W lewo mamy efekty pre, w prawo mamy efekty post. Możemy dodać te efekty. Ostatnie menu na dole dotyczy edycji parametrów danego efektu albo wzmacniacza. Wśród tych parametrów jest absolutnie wszystko, co może być we wzmacniaczu, czyli mamy gain, volume, treble i bass, czyli to, co jest dostępne przy gałeczkach, ale mamy też middle, czyli środek, możemy go skręcić. Mamy do wyboru też paczkę, jest chyba ich 12, nie pamiętam, nie liczyłem, albo można też wybrać brak paczki, co też jest fajne. Do wyboru mamy, w każdym wzmacniaczu możemy odpalić bramkę szumów i możemy robić takie śmieszne rzeczy jak bias, ustawienie bias czy sag, takiego pewnego sposobu, w jaki obcina wzmacniacz lampowy szczyty sygnałów. Więc jak widzicie, jest tego naprawdę sporo, a jednocześnie jest to super proste. Nie wiem, zmieniamy preset
zmieniamy wzmacniacz, wbijamy się tutaj, wybieramy jeden z kilkunastu wzmacniaczy, zmieniamy jego ustawienia. Wszystko to po pewnym czasie dzieje się super intuicyjnie, nie trzeba się jakoś szczególnie nad tym zastanawiać. Jest to wielki plus i naprawdę ciężko zorganizować menu na tak małej powierzchni za pomocą 3 przycisków, właściwie 4 przycisków, bo tutaj jest jeszcze jeden przycisk w potencjometrze, czyli 4 przycisków potencjometru. As simple as that. Bardzo mi się to podoba. Taką ważną rzeczą, którą możemy zrobić bardzo szybko po przełączeniu jakiegoś tam presetu jest zbypassowanie wszystkich efektów jednym klikiem. Bam! I zarówno sekcja pre, jak i post jest zbypassowana. Zostaje nam sam wzmacniacz. W jasny sposób pokazuje jakby jak brzmi sam piec i co dodają te efekty. Fajna sprawa, zwłaszcza w krytycznych sytuacjach, jakaś tam awaria, coś szumi, buczy, pyk, bypass efektów jednym klikiem można zrobić. Bypass poszczególnych efektów też robi się bardzo, bardzo łatwo. Wybierając efekt właściwie klikamy dwukrotnie. I to jest super sprawa, bo tak samo szybko można wyrzucić efekt po prostu za pomocą tego potencjometru. Można efekt zastąpić, można przenieść, można dodać, można go skasować. Można robić wszystko. Wśród efektów mamy stompboxy, modulacje, delay i reverby. To są takie 4 grupy efektów, które mamy. Stompboxy są tutaj przesery, kompresory i kaczki. O, włączył się przester, chyba słychać. W modulacji mamy wszelkie chorusy, flangery, phasery, tremola i inne takie i vibrata. W delayu mamy kilka różnych rodzajów echa, czy echa taśmowego, czyli tam delayu, czy multitap delay, czy stereotape. W reverb mamy whole, small room, large room, spring, reverby typu spring i mamy też ambient. Wszystkie ponownie parametry efektu można ustawiać w tej trzeciej sekcji edycji parametrów efektu. Jest to cholernie proste, łatwe w obsłudze i nawet mnie, powiem szczerze, że przypadło to do gustu i robi się to fantastycznie prosto. Zawsze tak samo dla wszystkich efektów. Taka ważna rzecz, która tutaj jest Global EQ. Mam wrażenie, że wszystkie właściwie presety, które zostały przygotowane fabrycznie są bardzo zbasowane i Global EQ pozwala pozbyć mi się tego wrażenia, czyli możemy zrobić low cut, możemy zrobić bright cut, bright boost i flat EQ, czyli płaski. Bardzo fajny pomysł na globalną edycję presetu. Ja gram z low cutem włączonym, bo tak słyszę i tak mi się podoba. Chciałem powiedzieć jeszcze o takiej cesze naszego Mustanga, mianowicie o foot switchu. Ten foot switch nie jest dodawany do tej najmniejszej wersji GT40. Foot switch jest z wersji starszej, ukradłem go. Ukradłem go nie po to, żeby przełączać sobie w domu presety, bo da się to zrobić paluszkiem, ale po to, że foot switch daje możliwość uruchomienia loopera. Ale oprócz tego foot switch oczywiście służy do przełączania efektów. Pierwszym przełącznikiem przełączamy tryby foot switcha, więc mamy więc pierwszy tryb Quick Access, dzięki któremu mamy dostęp do 3 wybranych przez siebie presetów, jakby w obrębie wszystkich presetów. To ustawiamy w menu Quick Access, do których presetów mamy mieć dostęp. W trybie działania foot switcha Presets mamy możliwość zmiany presetów po kolei 1, 2, 3, bank w górę 4, 5, 6, bank w górę 7, 8, 9 i tak dalej do końca. W trybie Effects włączamy i wyłączamy poszczególne efekty. Myślę, że zakumaliście o co chodzi. Foot switch pokazuje też jakby odczyty tunera. Nie są one oczywiście tak precyzyjne jak to, co pokazuje wyświetlacz, aczkolwiek wyświetlacz, to be fair, też pokazuje to średnio precyzyjnie. Ma tam jakieś odświeżanie co sekundowe, co powoduje, że nie stroi się jakoś wcale super fantastycznie i komfortowo tego instrumentu za pomocą tego tunera wbudowanego, no ale jakby jest ok, stroi się.
może zauważyliście przy okazji zabawy tym foot switchem i zmiany efektów poszczególnych, nie są jakoś super dopracowane te presety fabryczne. Nie w takim sensie, że brzmią źle, tylko na przykład po wyłączeniu przysteru z tego presetu 101, czyli Schofield, Schofieldowego, jak nie mam brzmienia, po wyłączeniu przesteru, czyli po zbypassowaniu tego przesteru tutaj, nagle się okazuje, że teraz dużo głośniej, więc tak naprawdę wypadałoby trochę ten przester podgłośnić. Taki malutki tweak już jest lepiej i mam wrażenie, że bardzo wiele z tych presetów, przez które przechodziłem, wymaga pewnych tweaków, ale przejdźmy przez kilka, żebyście mogli zobaczyć, jak to brzmi i sami ocenicie. Pierwsze kilkanaście presetów to są takie bardzo podstawowe, co akurat mi się podoba, są to takie bardzo podstawowe presety właściwie samych wzmacniaczy, czy wzmacniacz reverb, czy jakiś tam kompresor wzmacniacz i reverb, takie bardzo stonowane brzmienia, bardzo użyteczne. Nie ma tam takich wodotrysków w stylu pokażmy przez pierwsze 10 presetów 48 efektów, które mamy, najlepiej wrzućmy wszystkie naraz. Nie ma czegoś takiego, jest to układane z głową. Wydaje się, że ktoś faktycznie próbował na tym grać i próbował zrobić takie brzmienia, jakby pełen przegląd przez dostępne wzmacniacze i takie presety wyjściowe, żebyśmy mogli dodawać do nich swoje efekty. I tak w pierwszym presecie mamy właściwie tylko Twin 65, Twin Reverba i 65 Spring z tegoż zresztą wzmacniacza. W drugim presecie mamy z kolei Princetona ze sprężyną. W trzecim presecie Deluxa i tak dalej. Champa, znowu jakiegoś Deluxa, Twina, Bassmana, Bandmastera, Deluxa i tak dalej. I są to świetna pozycja wyjścia do dodawania swoich efektów. Jest overdrive. Sprawdźmy. Tak, na przykład jakiś tam preset 10, tutaj mamy, nie wiem, 12, mamy właściwie pojedynczy wzmacniacz w nim i dopiero możemy dodawać następne efekty. Także jest to całkiem fajny, taki dojrzały sposób na pokazanie demówki wzmacniacza. W tym sensie dojrzały, że tak jak mówię, nie wrzucałem od początku, od pierwszych presetów wszystkich efektów i tylko idzie to przez te podstawowe wzmacniacze, takie pozycje, które możemy rozbudowywać o swoje efekty, powoli eksperymentować, zmieniając poszczególne parametry i paczki, także to jest fajne. Dużo bliższe jest mi to podejście niż nawalenie stosu efektów. Jest dużo bardziej w cudzysłowie analogowe, w tym sensie, że przypomina prawdziwe życie. Najpierw stawiamy wzmacniacz, potem podłączamy jedną kostkę, drugą, trzecią, czwartą i piątą, a nie nagle podłączamy 150 wszystkich kostek i włączamy wszystkie naraz. Yeah! Dopiero koło tam gdzieś, nie wiem, 20 presetu zaczynają się takie presety, w których zaczyna się pojawiać coś innego niż wzmacniacz i reverb. Więc tutaj jest jakiś reverb, chorus, zresztą basic chorus się nazywa ten efekt. Tutaj mamy basic delay. Basic vibrato. Basic phaser. Basic tremolo.
Widzicie, wszystkie to są użyteczne brzmienia bez jakiegoś szczególnego nadmiaru niepotrzebności. I właściwie każdy ten preset jest sensowny. Jedyne mam zastrzeżenie takie, że nie do końca współgrają te presety naraz. Ich głośność się zmienia między jednym a drugim. Tak samo jak w przypadku tego presetu Scousfield, gdy wyłączamy przester, to potrafi się zwiększyć głośność. Na takich szczególikach się wysypują. Natomiast są super przydatne i jakby takie super, powiedziałbym, stylowo-ascetyczne. Powiedziałbym bez pierdolenia. No, oktawer potrafi być takim kontrowersyjnym efektem, jeśli jest tracking zły w oktawerze, zwłaszcza w jakichś tam tanich wzmacniaczach czy tanich efektach, jest to tak naprawdę taka popierdółka. Tutaj, kurczę, naprawdę dobrze to brzmi. On jest monofoniczny, ale nie wywala się na kilku dźwiękach naraz. Tam się troszeczkę gubi pod spodem, ale z odpowiednim domiksowaniem czystego brzmienia daje sobie radę. Zresztą zobaczmy, dajmy na mix tylko sygnał po oktawerze i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ma wyraźne opóźnienie ten oktawer, ale spoko, jak z akordami. Nie gubi się w taki muzyczny sposób. Dobra, lecimy dalej w presetach. Co tu mamy? Dual Chorus. Lady Punk at its finest. No nie do końca. Dual chorus, czyli jakiś tam podwójny chorus, to już troszeczkę za dużo na mój gust. I tutaj znowu wracamy do basic clean, czyli jakichś czystych brzmień. Oczywiście w bardzo łatwy sposób możemy z Basic Clean zrobić Basic Overdrive, podkręcając gain. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. One of these songs. Okej, no i zaczynamy wchodzić w rejon takich presetów właściwie troszeczkę bezużytecznych, z jakimiś dziwnymi pogłosami, czy wcześniej był ten dual chorus taki, który był taką troszkę over the top i tutaj też jest taki over the top, jest tego pogłosu strasznie dużo. Do takiego grania i do tworzenia brzmienia od podstaw jakby to już jest troszeczkę dla mnie za dużo. No zresztą, no posłuchajcie sami, no. Zdecydowanie over the top jak dla mnie, ale da się to bardzo prosto wyłączyć. Można zresztą to zrobić za pomocą tego bypass switcha, Effects Bypass Switch TM. Zobaczmy.
od razu robi się lepiej. Okazuje się, że jak się wyrzuci overdrive i wyrzuci się ambient reverb, tak tu jest napisane, to robi się całkiem użyteczne brzmienie z tego. I wystarczy tylko piec. Ten ambient jest tam zupełnie niepotrzebny, ale rozumiem też, że musieli coś rzucić, żeby się pochwalić. No, można by było się przyczepić jeszcze do tego, że reaguje trochę powolnie na te wszystkie. Mam wrażenie tak, że troszeczkę za słaby procesor mu wsadzono i reaguje z pewnym opóźnieniem. Jeśli ktoś szybko myśli, tak jak ja, jest po trzeciej kawie, to może ten wzmacniacz być dla niego za wolny. Spoonful! Fender zrobił symulację wzmacniaczy Fendera. Ma to jakiś sens, bo nie wiem, dlaczego miałby robić symulację innych wzmacniaczy. Jest to, czy można to potraktować jako taką demo wersję bardzo wielu klasycznych takich wzmacniaczy, klasycznych brzmień fenderowskich, więc kręcimy się głównie w tych rejonach, powiedzmy, bluesowo-rock'n'rollowych. Troszeczkę mała to będzie uczta dla high-gainowców. Nie uświadczycie tutaj Engli, Bognerów, Mess i tego typu rzeczy, aczkolwiek jest kilka high-gainowych rzeczy, czy powiedzmy wzmacniaczy, które da się rozkręcić na 13. Patrzmy na innych paczkach. Jak widać, da się też high-gainowo. Jest tam wśród efektów też jakiś pitch shifter, czy jakiś harmonizer, który robi takie śmieszne rzeczy. Ring modulator, fajnie, zobaczmy. Takim trochę testem dla wzmacniacza cyfrowego jest to, jak gra na klinie, czy bardzo kuje w uszy, czy jest to fajny, miękki sound.
Troszkę za mocno pracuje kompresor. Zjada nam, mamy typ max. Low ustawmy i zobaczymy. Naprawdę soczysty clean. Fajne, mroczne. Jeden z moich ulubionych, zaraz się do niego doklikam, a właściwie dokręcę. No, gdzie jesteś? White Keys! Więc da się zrobić fajne, szalone brzmienia, nawet powiedziałbym vintage'owe czy tam sfuzowane. Możemy nawet spróbować pokusić się o nagranie takiego loopa. Pograliśmy. Teraz myślę, że czas na małe podsumowanie. Cóż można powiedzieć? Kurczę, naprawdę jest to urządzenie ciekawe. Wydaje mi się, że zgodnie z początkową tezą, jakoby się miał Mustang trochę sprofesjonalizować, jest to prawda w każdym jego aspekcie. Właściwie mógłbym się przyczepić do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do braku tego programu, czy jakiegoś sposobu edycji presetów z poziomu komputera. Jest to naprawdę poważny fuck up i właściwie burzy mój cały workflow i znam jeszcze kilka innych angielskich słów. Dużo wygodniej byłoby edytować i gmerać w komputerze niż tutaj na małym ekranku albo na nieco większym ekranie komórki. Druga rzecz dotyczy stabilności wzmacniacza, to znaczy konkretnie jego oprogramowania. Ma kilka takich małych glitchy. Przełączałem między paczkami na wzmacniaczu, to był taki klik w dźwięku, jakaś drobnostka, ok, nie ma problemu. Natomiast zdarzyło mu się w trakcie testu i w trakcie tego, jak grałem na nim w domu, kilka razy tak jakby dogrywać dane. Ściszał się na jakieś 2-3 sekundy i dopiero wtedy zaczynał grać preset. Również z takich informatyczno-programistyczno-sprzętowych rzeczy udało mi się zawiesić foot switch. Cierpi nasz nowy Mustang na choroby wieku dziecięcego, jeśli można tak powiedzieć. No jest po prostu nie do końca dopracowane jeszcze to oprogramowanie w bardzo niewielkim stopniu, ale jeszcze nie do końca. Jeszcze ta podstawa jest nie do końca przygotowana pod to, czym ten wzmacniacz może być. Natomiast w każdym innym względzie jest to naprawdę zajebisty wzmacniacz. Myślę, że soundowo jest to naprawdę najwyższa półka. Z powodzeniem można to porównać do bardziej zaawansowanych i dużo droższych procesorów. I tak jak poprzedni Mustang wydaje mi się pewną zabawką. Tutaj jest naprawdę zawodowe urządzenie dla
no wydaje mi się, że dla zawodowych gitarzystów może nie jest to samo, co lampowy wzmacniacz i full stack, czy tam porządny lampowy, vintage'owy Grat, natomiast zdecydowanie w domu może sprawdzić się bardziej. Mieści się na półce, wygląda stylowo, jest looper, więc można fajnie na tym ćwiczyć. Wydaje mi się, że nawet dałoby się na tym nagrać płytę, albo nawet dwie, które by się mogły całkiem dobrze sprzedawać. Spróbujcie to zrobić i dajcie mi znać, jak wyszło. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj, daj łapki w górę i w ogóle wszystko fantastycznie. Przyjdź, wydaj pieniądze w składzie muzycznym, bo jak ich nie wydasz, to mnie zwolnią. Na przykład możesz je wydać na to. Bardzo dobre to jest.